Witamy Was bardzo serdecznie, jak zwykle na manewrach polowych. Cześć Tomku. Witaj Michale. Dzisiaj jest akcja i to, co lubimy najbardziej, czyli pokazywać maszyny w akcji, w polu, tu gdzie się kurzy, gdzie się dzieje, gdzie jest brudno, no bo tu można je I najlepiej. Coraz cieplej z nieba. Akcja rzepak dzisiaj. Aku jesieni, nie? Lubimy naprawdę robić taki przekaz realny, praktyczny. Tam, gdzie te maszyny pracują, no bo wiadomo, maszyna na obrazku, a w polu to zupełnie dwie różne kwestie. Inna historia. Tak. Tam mamy agregat, sobie leci, przygotowuje nam glebę pod zasiew. Tak, John Deere, Jelonek, tak jest, z agregatem Horsza, z tego co widziałem. Z Horszem, tak jest, uprawa tak jest. taka... Ciągnik lepszy od sąsiada, tak, na tablicy rejestracyjnej. Tak, jest tak, i faktycznie jest lepszy, nie? Tak. Także i siejemy to punktowo. Słuchaj, sam markowy sprzęt tam jeździ i tutaj również. Tutaj również. Czyli Jelonek razem z agregatem do uprawy takiej głębokiej, bezpośredniej marki Horsch. Nie? Tak jest. A tutaj mamy siewnik hiszpańskiego producenta Sola. Marka Sola, tak jest. Pierwszy producent w Hiszpanii. Mamy siewnik tutaj w wersji 6-rzędowej. Tak. 6 rzędów z napędem przenoszony na aparaty wysiewające w sposób mechaniczny. Gęsto dosyć te sekcje są. No gęsto, ponieważ ten rozstaw między rzędami wynosi 45 cm. I to jest, Tomku, najmniejszy rozstaw, jaki jesteśmy w stanie uzyskać. Tak, na tym siewniku jest ten najmniejszy rozstaw. Oczywiście jak mamy 6 rzędów i mamy złożone to na 45 cm rozstawu między rzędami, to cały gabaret maszyny sięga 3 metrów, mniej więcej, nie? Bo czyli tutaj też i do transportu bezpiecznie. Do transportu bezpiecznie, tutaj nam wychodzi jakieś 2,70 od ostatnich linii, skrajnych linii siewu. Przesuwa się to na takim teleskopie. I to jest, bo to jest rama tak zwana teleskopowa. Teleskopowa z układem wariant, bo właśnie, ona też ma swoją nazwę, wariant. Tak, wariant, bo czysty teleskop to jest tylko rozsuw pierwszego i ostatniego rzędu. Czyli tak naprawdę służący nam do transportu de facto. Tutaj natomiast te wszystkie monosemy, które sprzedawaliśmy, one właśnie miały taką ramę teleskopową prostą. Tutaj natomiast tak naprawdę rama teleskopowa umożliwia nam punktowe, co 5 cm regulowanie rozstawu międzyrzędzi z pozycji operatora ciągnika. Tak jest, czyli 45 cm, tak jak mamy teraz, czyli może być rzepak, może być burak cukrowy, 50, 55 cm, 56, 60 to może być na przykład fasola, albo jakaś inna uprawa. I idąc potem dalej, 75 cm, właściwie to niektórzy nawet 70, 75 dla kukurydzy. I to już jest nasze maksimum. Jasne. No wiadomo też w zależności kukurydzę, czy wysiewamy na ziarno, czy na kiszonkę, bo jak na kiszonkę to też można na 45. Tak, to na 60, 55 to tam Pamiętajmy różnie. tylko jedną rzecz, że w przypadku, jeżeli chcemy podsiewać nawóz, to musimy przestawić dodatkowo redlice podsiewające ten nawóz, bo sama sekcja z tą redlicą się nie przesunie, więc tam trochę jest gimnastyki. Niektórzy pod rzepak na przykład podsiewają nawóz, niektórzy nie. My tutaj dzisiaj siejemy nawóz też. Tak, podsiewamy nawóz. I to w nawóz. takiej dawce dosyć konkretnej, bo 250 kg. Jasna sprawa. Mamy ustawiony rozstaw międzyrzędzi 45 cm, ale to nie tylko to, co trzeba ustawić do właściwego siewu. Bo tak jest parę różnych rzeczy. Mamy zbiornik, w którym możemy zasypać sobie nasiona ziarna. A wręcz można musimy, je potem żeby sobie coś sfilmować. było. Poniżej mamy aparat rozdzielający, w którym mamy włożoną tarczę do wysiewu rzepaku. W przypadku tutaj siewników Sola jest to tarcza, która ma 100 otworów i średnica otworu 1,1 mm. Okej. I to jest właściwa tarcza typowo dedykowana pod nasiona rzepaku. Tak jest. Tutaj właściciel gospodarstwa nam powiedział, że chce mieć wysiew około 450 tysięcy nasion na hektar. Dokładnie. Z tego wynika, że mniej więcej około 6 cm z hakiem będzie rozstaw w rzędzie. Będzie tak, w linii nasionko od nasionka, więc w ten sposób przestawiliśmy przekładnię dystansową, mechaniczną. I to daje, jak przedzielimy, mniej więcej około 40 kilku 45 nasion roślin na metr kwadratowy. A jako, że hektar ma 10 tysięcy tych metrów kwadratowych, no to jak przemnożymy, to nam wyjdzie obsada całościowa. Jasna sprawa. Ale to nie wszystko. No właśnie. Tutaj musimy pamiętać, że też należy ustawić głębokość roboczą. Tutaj siejemy dosyć płytko, 2-2,5 cm powiedzmy w porywach,
No bo Oczywiście na sekcjach, które wszystko- idą za kołami, gdzie jest większe ugniatanie, to troszeczkę możemy może- ciut więcej A ustawić. wszystko po to, w tych precyzyjnych tutaj regulacjach ustawień głębokości siewu, aby te wschody były optymalne, bo wiemy, że rzepak Tak jest. nie lubi być zasiany zbyt głęboko, ponieważ bywają problemy z właściwymi Tak jest. wschodami. Natomiast jak jest bardzo sucho, to jednak opłaca się troszeczkę głębiej wysiać, ale zrobić jedną czynność. Żeby zaciągnął tej wilgoci Tak, co ale nieco. zrobić też jedną czynność, czyli zamontować na siewniku punktowym takie koło. Specjalne Koło dociskowe. Mhm. Ono się toczy To jest do w linii to jest, wysiewu. to jest do drobnonasiennych dedykowane. To jest do drobnonasiennych typu rzepak, burak i ono nam zagęszcza glebę. Ono jest takie delikatnie wklęsłe, toczy się nad nasionem i ładnie zagęszcza z boków i Okej. nad nasionem glebę. Po to, żeby właśnie zrobić taką większą zwartość gleby, żeby ta gleba miała sobie więcej właśnie wilgoci. Ale Tomku, wracając jeszcze do jednej kwestii, aby uzyskać tą obsadę tych około 450 000 roślin na hektarze, a przeliczając 45 roślin na metrze kwadratowym, Tak jest? poza odpowiednim rozstawem międzyrzędzi, tak jak tu żeśmy zrobili 45 cm, i aby uzyskać w rzędzie odległość rośliny od rośliny około te 6 centymetrów, musimy dokonać odpowiednich nastaw na przekładni. Tak jest. Nie wiem, czy możemy pokazać teraz, czy potem. W każdym razie przekładnia mechaniczna jest z tyłu, No, będziemy siewnika, ją widzieć ma zaś. dwie dźwignie. Ustawia się to według tabeli, patrzymy, gdzie jest ten rozstaw na 45 cm. Najbardziej zbliżony do tego oczekiwanego. Najbardziej zbliżony, tam mieliśmy tam te 6,3, 6,2 cm nasionka od nasionka i z tego co pamiętam ustawiliśmy jedną dźwignię w pozycji 4, a drugą w pozycji 1. Dokładnie, I pozycja mamy A, tak ustawione jest. przełożenie, żeby to uzyskać. Oczywiście potem jak sobie w polu wejdziemy, rozgrzebiemy sobie glebę, zobaczymy gdzie te nasionka. Tak. Oczywiście o ile je znajdziemy, bo one są No to nie w jest... okularach trzeba mocno To patrzeć. znalezienie wysianych nasion rzepaku to nie jest taka prosta sprawa, jakby się Tak mogło wydawać. Te nasionka są naprawdę drobne, malutkie, mimo że w otoczce one są sporo większe Tak niż jest. tak jak siało się metodą tradycyjną dawniej jeszcze, Tak. nasion nieotoczkowanych. Nie? Tak jest. No, Ma jakąś tam kolorystykę i jest Rzepak nieco niektórzy większy. sieją też rzutowo, nie? I Tak, potem tak. przejeżdżałem jakimś tam wałem czy czymś, Tak. żeby tam delikatnie przykryć. Ale No, wiemy, metod że, jest wiele. ale z kolei wysiew punktowy, wysiew precyzyjny daje nam sporo korzyści tak naprawdę. Tak. No tam są jeszcze tam różne odmiany rzepaku, te tak zwane liniowe, Hybrydowe wiadomo. typowo. tak, hybrydowe. Wiadomo, musimy go tak rozsiać, żeby dobrze nam ziarnko wzeszło, żeby wschody były równomierne. Oprócz aparatu, zbiornika tutaj o pojemności 50 litrów, wszystko mamy, regulacji Mamy głębokości. ustawioną głębokość roboczą, którą tutaj Tak. się ustawia. Tutaj No docisku. Mamy go ustawiony na 2 stopień docisku, czyli nie tak jakoś gigantycznie mocno, bo tego nie potrzebujemy. Ale jakby ktoś chciał zwiększyć, to oczywiście tutaj jest więcej tych skoków, możemy to zrobić. Tutaj mamy dźwignię do przestawiania kąta, ustawienia tych kół ogumionych, Wobec siebie. żeby nam ładnie zamknęło bruzdę, żeby jakiś tam rowek się porobił. No i potem pozostaje nam jeszcze tutaj docisk sekcji. No właśnie. Tutaj mamy go umiarkowanie też ustawione na drugiej pozycji. Żeby też nie szło czasem za głęboko, zbyt Tak, głęboko. żeby zbyt głęboko nie szło, ale żeby przede wszystkim sekcja pracowała w sposób tak, stabilny amortyzowała i nie podskakiwała. i dobrze kopiowała nam zarazem ten. Tak jest. Mamy Siewnik podsiewacz, oczywiście, powiedzmy, jest to siewnik pneumatyczny, żeby... to jest siewnik pneumatyczny podciśnieniowy, czyli ziarno jest przysysane do otworów tarczy poprzez powietrze, które jest zasysane przez turbinę. Turbina napędzana Mechanicznie zwałkową. zwałkową. Ale jak ktoś chce, może być też napęd hydrauliczny. I to jest fajne rozwiązanie, praktyczne, bo bez względu na jakość układu hydrauliki w ciągniku, ten napęd mamy stabilny, Tak zwałkowo. jest, tak jest. Tutaj mamy podsiewacz do nawozów. No właśnie, wykonany- a na podsiewaczu widać, gdzie ta maszyna pracowała. Tak, u Maćka gospodarza. I nie tylko, bo nie... U niego siała kukurydzę. U niego siała kukurydzę, ale też sialiśmy rzepak u Adriana, czyli Tak, u Joker Farmera. u Joker Farma i Tak? rolnika z Hollywood. Tak jest. I to całkiem niedawno. Mamy tutaj podsiewacz, tak jak wspomniałem, ze stali niedzemnej inox. 1000 1000 tutaj litrów. ma trochę więcej 1080 nawet. chyba. Dokładnie, zaraz powiem.
1080 Tak. litrów, bo zawsze ta końcóweczka się przydaje, jak się z Big Baga zasypuje, żeby się wszystko Dokładnie. zmieściło. Jest planreka, także tą Materiał planreką sobie inox, zakrywamy. wiadomo, żeby też to było odporne na te agresywne warunki. Tak jest. I dawkę ustawiamy na aparatach rozdzielających. Też w tutaj, prosty sposób. na nie? aparatach dozujących z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy tą dawkę ustawioną na mniej więcej 250-260 kg Na hektar. nawozu PK, jeżeli dobrze słyszałem, Dokładnie. na hektar. Dokładnie. Czyli jest takie zalecenie, Tomek, no to tak Tomku, robimy. No jeszcze może ciągnik i nawigacja, coś wspomnimy. Biegnijmy do brzegu Możemy dokładnie. wspomnieć o nawigacji jeszcze. Biegnijmy do brzegu, sam siewnik nie zasieje, natomiast jest sprzężony, dzisiaj sprzęgnięty z ciągnikiem Tak jest, marki mamy Arbos. ciągnik tutaj 130 koni, tak? 130 130 koni, koni. 136, komfortowy ciągnik w oparciu konstrukcyjnym na silniku Dosana, koreańskiego producenta. Bardzo oszczędna jednostka, dobra jednostka i dynamiczna zarazem. Tak nie? jest. Ten ciągnik wyposażyliśmy w nawigację rolniczą, czyli w kierownicę z silnikiem elektrycznym Ale o niskim profilu. jakiego producenta to nawigacja? Producenta chińskiego Alinav, albo Olinav, jeżeli Okej. chcemy z angielska to wymawiać. Pytanie, czy ta chińska nawigacja pasuje tylko i wyłącznie do chińskiego ciągnika? Nie, czy... pasuje do każdego. Okej. To jest tylko kwestia odpowiedniego zamocowania silnika, czyli tulejka, która ma frezy, które wchodzą w kolumnę kierowniczą, musi mieć pewną ilość tych frezów i pewną średnicę. Tych tulejek mamy sporo, także dopasujemy się chyba do każdego ciągnika, a nawet kombajnu zbożowego. Precyzja prowadzenia. Tutaj precyzja prowadzenia jest typu RTK, czyli około 2,5 cm. No i to już jest petarda przy Wykorzystujemy precyzyjnych ASG wysiewach. EUPOS, także tutaj sygnał też powiedzmy darmowy, wszędzie dostępny. Mamy tablet, w tym modelu akurat tutaj mamy 10-calowy, mamy też nakładkę na kierownicę Bluetooth, wielofunkcyjną. To jest wygodne, bo nie musimy Tak. tych funkcji Naciskamy na podstawowych sam używać. środek, włącza się automatyka prowadzenia, drugi raz naciskamy, nie ma automatyki. Mamy też tutaj automatyczne nawrocia U-turn, czyli jak sobie tam zaprogramujemy, to na jeden przycisk naciskamy, ciągnik nam zrobi nawrotkę. A to już jest Bardzo wygodne, to już jest fajne. zdecydowany krok do przodu, jeśli chodzi o same nawigacje, o sam proces Tak prowadzenia. Jednej rzeczy pominąłem, na dachu ciągnika jest kamera, antena, odbiornik GNSS plus kamera HD, którą sobie mamy obraz, z której mamy obraz w kabinie ciągnika na terminalu. Tutaj jest I zamontowany. te rzeczy są tak naprawdę w standardowym wyposażeniu Nawigacji zestawu rolniczej, nawigacji AF305 dokładnie. Zapraszamy na stronę internetową po resztę szczegółów. Dokładnie, a my pędzimy siać, bo czas nas goni. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.